Siemano, witam was, Bartek z tej strony kanał Coffee Doctor. Witam dzisiaj, fajny sprzęt się trafił, już go wam pokazuję. Nivona 930, czyli taki pośredniaczek, słuchajcie, między tymi nowymi Nivonami, bo to już seria 9. Czyli mamy tu już ten design, słuchajcie, już tych nowych Nivon, ale jeszcze mamy stary zaparzacz, ale zadbany, ale kurczę, normalnie kolejny ekspres, słuchajcie, kolejny ekspres, który muszę pochwalić za normalność. Widzieliście zaparzacz? Światło, w świetle będzie lepiej widać, Bartku. Zobaczcie, tak trafia ekspres do serwisu. Kolejny z rzędu przypadek, kiedy muszę powiedzieć, że jest gitara. Ale do rzeczy, słuchajcie. Zeznania, nie ma żadnych danych wrażliwych, nie ma. Wycie podczas pukania przy wyłączaniu. Słyszalne już przy włączaniu oraz podczas robienia kawy. Wymiana uszczelek zaparzacza. To prośba pewnie do mnie. Zawór drenażu. Włożony źle znak zapytania. Jeśli jest potrzeba, regulacja młynka. No to jest jakby w standardowym przeglądzie. Mamy zeznania sobie rzucę gdzieś tu. Zawór drenażu, czy jest źle włożony? Zbadajmy to, słuchajcie. Zbadajmy to. Mnie się te ekspresy, słuchajcie, podobają. Możecie mówić co chcecie. A w ogóle poznajcie nowego członka rodziny. Dziękuję. To jest, no to spojrzenie, no weźcie, powiedzcie. Prawda? Niech tu stoi, jeszcze imienia nie ma, także możecie zaproponować imię. Czy zawór drenażu jest źle włożony? No na pewno przekładnia do czyszczenia, co prawda jest tutaj, widzę, zadbane. Ten serwer już gdzieś był, ten ekspres. Ten ekspres już gdzieś był. Z tego, co mi klient zeznawał w rozmowie przy oddawaniu tego ekspresu, to chyba wymieniono w nim napęd. Jeszcze to potwierdzę w rozmowie. Chyba wymieniono w nim całą przekładnię. Ale czemu zawór drenażu miałby być z kolei źle włożony? Tego nie wiem, czemu jest tak zapisane. Ja się będę jeszcze kontaktował z klientem, więc albo tu gdzieś na dole wam napiszę, o co chodziło, albo się nie dowiemy. No zobaczymy. Trochę czasu minęło, nie pamiętam, szczerze mówiąc, no ale zajrzyjmy do tego zaworu drenażu i zaraz go odpalamy, bo ciekaw jestem tego dźwięku. Mamy, wszystko mamy, można wyciągać. No zawór drenażu jak na mój gust, słuchajcie. No odwrotnie jest, słuchajcie, spójrzcie. On jest odwrotnie włożony. To wystające coś tutaj, to jest ciężko trochę pokazać. To wystające coś tutaj, to jest ślizg, na którym ten zawór drenażu powinien jeździć. Czyli tak naprawdę ten element jest o 180 stopni w tą stronę przekręcony. To już mamy początek. To generalnie nie przeszkadza w przetestowaniu tego ekspresu. Słuchajcie, dobra, odjeżdżamy. No ale już jest błąd. Kto to wymieniał? Nie pamiętam. Może ja mylę rzeczywiście fakty, ale zaraz zobaczymy. Zakładamy zaparzacz. A jak zaparzacz wygląda? To już jest ten z tą klapeczką taką śmieszną. Kawa się sypie. No wiadomo, uszczelki do wymiany. Ale poszukajmy tego dźwięku, słuchajcie, o którym klient mówił. Bo to jest tutaj ciekawe. Czyli jedziemy do przodu. No i co? Odpalamy maszynę. No to wio. Co on tam wyświetlił? Napełnianie systemu. No dobra. To czekamy. Ja sobie włączę, słuchajcie, wiatraczek, mi tu gorąco się robi. Wiosna idzie. Muszę się trochę podwietrzyć. Czy to ten dźwięk? Dobre pytanie, nie? Się w ogóle nie napełnił. O, teraz się napełnił. Nic się nie leje. Dosyp ziarna, wsypać musimy jakiejś kawencji.
No nie ma lekko. Nie za dużo, bo pewnie zaraz będziemy go rozbierać. Więc żeby nie było marnotrawstwa, słuchajcie, Nivona 930. Według klienta jakiś wyjący dźwięk, zwłaszcza przy wyłączaniu. No zobaczmy. A niech zmieli jakąś defaultową kawę. Nasłuchiwanie. Na razie działa ok. Czy on jakoś specjalnie wyje? No, powiedziałbym. Nie wiem, jak sądzicie? No dobra, ale najbardziej podobno wyje, z tego co klient zeznaje, podczas płukania przy wyłączaniu. No to go. Czy ja wiem, czy to jest wycie? Ciężko powiedzieć, no dla mnie to on wydaje standardowe dźwięki. Wycie. Jeszcze raz. No to co? Dosyp ziaren znowu? Przecież jeszcze masz, oszukamy czujniczek, o ile tu takowy jest. Jest. Zniknęło. No i patrzymy dalej. Ale ja na razie żadnego specyficznego wycia nie słyszę. No chyba, że to o to chodzi, ale to nie jest jakieś bardzo głośne. Ciężko mi powiedzieć, słuchajcie. Wycie podczas płukania, przy wyłączaniu, słyszalne już przy włączaniu oraz podczas robienia kawy. No, trochę tych ekspresów w życiu słyszałem. Ja tu niespytna, czy to on sobie wyje, ale czy to jest jakieś głośne i niespotykane wycie? No chyba, że to. Chyba, że to o to chodzi, ale ja bym nie powiedział, że to się jakby wychodzi poza standard głośności pracy tego ekspresu. Dobra, słuchajcie, tak go trzeba rozebrać, bo trzeba odwrócić zawór drenażu. No więc co? Bierzemy się do roboty. Dzwonimy do klienta. Dzień dobry panu, Bartek z Coffee Doctor z tej strony. Czyli prawdopodobnie, bo klient mówi, nie wiem czy było słychać, słuchajcie, klient mówi, że kiedyś było ciszej. No, ekspres ma swoje lata. W serwisie autoryzowanym założony został ten zawór drenażu. Ja oczywiście, słuchajcie, nie będę tu się bawił w detektywa, nie będę się tu bawił w wyroki, bo ja nie mam żadnych dowodów, tak? Mówię wam to, co powiedział mi klient. Nie wiem, jaki powód miałby mieć, żeby kłamać, natomiast no w autoryzowanym serwisie był wymieniany zaparzacz, mam zapisane w SMS-ie, i zawór drenażu. No zawór drenażu widzieliście, jak jest założony. No rozkręcamy, słuchajcie, rozkręcamy, ja tylko powylewam te wszystkie wody, żeby tutaj w bagnie nie pracować. Tacka zabrana, wodę zabieramy. Niewiele już jej zostało, ale niech sobie stoi tu. Słuchajcie,
Ładny ten ekspres jest, no powiedzcie, czy on jest ładny, czy on jest nieładny, bo zdania są bardzo podzielone po pokazywaniu wam tych nowych wersji Nivony. Mnie się, słuchajcie, podoba. Wiadomo, o gustach się nie dyskutuje. Kręcimy, jak się rozkręca Nivonę tego typu. Nie jest to takie oczywiste. Na pewno wyciąga się zaparzacz, słuchajcie. Na pewno wyciągamy już tą klapkę, którą i tak już wykręciłem. Wyłączamy go również z prądu. To dosyć ważne. Przypominam wam o kawkach. 3 rodzaje, od najsłabszej kofeinowo poprzez pośrednią bestseller czerwoną po naprawdę siekierę zadę. Mail na dole ekranu. Informacje o składzie tych kaw, jeśli chodzi o Arabikę Robustę, również macie na ekranie. Zapraszam do pisania maili, zapraszam do zamawiania tych kawek. Kawki świeżo palone pod wasze zamówienie. A my wracamy do Nivony. Co my tu widzimy? No zawór drenażu już widzieliście, ale najpierw ekspres należy rozebrać, czyli tak. Zabieramy klapeczkę. Zabieramy klapeczkę. I tutaj, moi mili, macie przede wszystkim. Jaki tutaj napis, kurna. Piano Black. Przede wszystkim raz, dwa. Trzeba podważyć te zaślepki. Aby je podważyć, trzeba mieć do tego odpowiedni sprzęt. Może ja przybliżę ten widok, żeby tu lepiej to było widać. Na przykład taką szpatułę. Tutaj przy plastikach ostrożnie, słuchajcie, żeby nic nie porysować. To jest guma, więc tutaj naprawdę nie potrzeba, słuchajcie, jakiejś wielkiej siły używać. To są takie zaślepki, tylko dobrze ich nie zgubić. O tym pamiętajcie. To tak naprawdę nie kaleczymy, podważamy leciutko. Schodzi. Mamy tu pewnie torciki. A, lecimy śrubokrętem, słuchajcie. Trzeba też. Człowiek już w słusznym wieku. Trzeba trenować nadgarstki, bo to już coraz bliżej niż dalej. Wiecie, niektórzy już mają z górki. Czarnowictwo mi się jakieś włączyło. No cóż zrobisz. To mamy zdjęte. Jak się jakiś ekspres pierwszy raz rozkręca, no to trzeba delikatnie, nie? To nie o to chodzi, że wszystko musimy pamiętać, bo to jest generalnie niemożliwe pamiętać wszystko. Jak się wszystkie ekspresy rozbiera, zwłaszcza takie, które przychodzą do was rzadziej, nie? Bo DeLonghi to każde z zamkniętymi oczami jestem w stanie rozkręcić. Tyle tego jest. Te dwa mamy odkręcone. O. Widzicie? Delikatnie. Schodzi nam ramka, czyli kolejność ustalamy. Tylko czekajcie, odłożę to. Zaczynamy od odkręcenia, od wyjęcia tych dwóch zaślepek tutaj. Potem podważamy, wręcz palcami ciągniemy, nie podważamy. Wyciągamy zaślepeczkę i to nam pozwala dotrzeć do kolejnych wkrętów. Przede wszystkim myślę tych. Czyli jeden, to już właściwie trzeci. Wiecie, to trzeba z duszą badacza tu podejść. Nic na siłę, ale też musicie pamiętać, że czasami te elementy są posklejane, więc czasami trzeba trochę energiczniej szarpnąć. No ale tak, ja to zawsze powtarzam, słuchajcie, no, wyczucia wam nie przekażę. No dobra, te też na pewno należy odkręcić, bo tu chyba nam zejdzie tył. Widzicie, gdzie kręcę. Widzicie też tu, na tym ekranie. Kurna, miałem do fryzjera zadzwonić, zaraz zrobimy przerwę i to zrobię, bo już się tak źle czuję z tymi włosami, ale człowiek, jak nie kaszel, to katar, to smark. No nie pójdę chory do fryzjera, słuchajcie, trzeba mieć trochę szacunku dla czyjejś pracy. Poza tym fryzjer, a w moim przypadku fryzjerka, no ma kontakt z innymi, więc wszystkich pozaraża. No i widzicie, co ja mam na łbie. No źle to wygląda, wiem. Dobra, odkręcili. O! Sam się pokazał, jak się rozebrać, zobaczcie. Czyli te dwa wkręty powodują, że mamy dostęp do całego tyłu. To tak naprawdę kopułę młynka i tak chcę wykręcić, bo teraz dobrze widać, co odkręcam. No bo chcę tam wyczyścić, tak? Chcę tam wyczyścić. Kolejny śrubek. Śrubka, wkręt, wiem, ciągle mnie poprawiacie, wiem, że to są wkręty. Wiem, czym się różni, słuchajcie, śrubka od wkrętu. Nie musicie mi powtarzać. Tak po prostu całe życie mówiłem i tak już będę. Nie poprawicie starego dziada. Dobra, słuchajcie, jednak założenie okularów czasami pomaga, bo tu są zatrzaski. Widać to? Widzicie? Tu są zatrzaski, też odpowiednie narzędzie do nich sobie trzeba znaleźć. Gdzie ja postawiłem te moje narzędzia zbrodni?
Jakiś cieniusieńki dziobaczek. Kurczę, ja aż tak cienkiego to chyba nie mam. O, ten może będzie dobry. O! O! Bardzo cieniutkie narzędzie takie, żeby nie kaleczyć tych plastików, się przydało. Wszystko jest git. No strasznie malutkie te szczelinki. I wtedy nam to, słuchajcie, wychodzi jako kolejny element, czyli cała ta klapka. Tu już ta klapka jest porządniej zrobiona. Chwaliłem to przy 8101 Nivonie. Naprawdę to już jest porządniej zrobione. Nie będzie się łamać w rękach. No i co? Od góry mamy dostęp. Tym możemy sobie na razie wrócić. Jeszcze wam tylko pokażę, jak to tutaj wygląda. Tak to wszystko tutaj wygląda, spójrzcie. O! Tak wygląda wnętrze tego ekspresu. Młynek będę wyciągał, będę go czyścił. Ale teraz musimy dostać się, czyli to sobie wraca na swoją stronę. Dostać się do tego boku. Do tego boku. A z tego co pamiętam, to ten przód nam schodzi. Bo to nam teraz nie pójdzie do góry, ponieważ musi nam zejść ta osłonka przednia, a żeby nam do góry. Panel zostaje, cały ten plastik schodzi do góry, a żeby zszedł do góry, tu mamy wkręt i tu mamy wkręt. Widzicie, już raz, czy dwa, czy trzy rozbierałem i pamiętam, ale kiedyś się naszukałem. Słuchajcie, ja to zawsze powtarzam, wszystko jest proste, jak się wie jak się ma dostęp do schematów, więc te słowa krytyki, które czasami widzę, takie próbujące mi dopiec, ja się bardzo cieszę, że wam wszystkim, drodzy koledzy, idzie wszystko gładko i wasze życie jest, ja to lubię zawsze powtarzać, pasmem nieustających sukcesów. Ja tak niestety nie mam, choć bardzo bym chciał, więc jeśli wy tak macie, to cieszę się razem z wami, bo to naprawdę niespotykane wręcz. Ale koniec wyśmiewania się. Mechanizm cały na widoku. Cóż to tak ciężko chodzi. No ciężko. Trochę mokro. Więc tak, zaczynamy od wytarcia blatu. Potem wytarcia serwisanta. Kurna, ja tu latem umrę. Klima jest potrzebna. No i dobra, i teraz z tego co pamiętam, chyba że jeszcze z tyłu jest wkręt. Nie widzę. To idzie do góry. Jeszcze spojrzę tu. Tu nie. Tu nie. I jesteśmy w domu. Tylko teraz musimy sobie tutaj pouwalniać przewody, żeby ich nie pourywać, czyli nie ciągnijcie za całą elektronikę, bo to się źle skończyć może. Czyli przytrzymujemy gniazdo śrubokrętem, wyciągamy. To jest jeden, który nam trzyma. O tym należy pamiętać. I drugi, który nam trzyma, to jest ten. O, ładnie to Nivona tu zorganizowała. Kurczę, ten ekspres to jak nowy, mili państwo, wygląda. Jeszcze sobie ściągniemy z przepływomierza. Nie widzicie co robię. Po prostu chcę ściągnąć z przepływomierza. Będzie mi najprościej. O, i mamy boczek cały zdjęty. Niech tu się wyleje, co się ma wylać. Na podłogę. Przecieramy, słuchajcie. Kurczę, tutaj jest... Co tutaj, kurna, ten serwis, co wymieniał zawór drenażu, wymyślił z tym zaworem, że go odwrócił. Tu... To nie zapytałem klienta, kiedy ten ekspres był w serwisie, bo spójrzcie. No spójrzcie. No to jest prowadnica do wężyka, ale widzicie tu? Nie wiem, czy to widać. Doświetlę. Widzicie? Tak jakby to nie było w ogóle czyszczone. Dziwna sprawa, słuchajcie. Dziwna sprawa. No ale nie chce mi się wierzyć, że czyżby wymieniali zawór drenażu od zewnątrz? No to by było głupie. Słuchajcie. Ja już wszystko widziałem w serwisie ekspresów, więc nie będę się naśmiewał, bo tu się nie ma z czego śmiać. Instrukcja, jak się dostać do Nivony 930 uznaję za zakończoną, moi mili. Wyciągamy. Nie, to nam raczej nie spadnie. Jeszcze oczywiście
kontrola. Czy tu jest wszędzie brak śladów wycieków? Czy tu wszystko jest ok? Tu mamy 31 luty 2022, produkcję przekładni, więc dosyć świeża maszyna. Sprawdźmy od razu, jestem to w stanie zrobić. Sprawdźmy od razu przy jednej przynajmniej śrubce zaworu ceramicznego, czy się nie poluzował. Oczywiście, że się... a może nie. No jeszcze trzymał. Sprawdzajcie sobie zawsze te wkręty. Strasznie dużo wody tu jest. To jest ciekawe skąd, zobaczcie. Wytrzemy, ale skąd tyle tej wody? To takiej kawowej, więc to tak jakby się z zaworu drenażu lało. Gdzie ty masz tu ten spust? Tu? No zobaczymy. Nie ma co teraz dochodzeń prowadzić. Słuchajcie, wyciągamy przekładnię. Tu jest piękny dostęp do wszystkiego. Wyciągamy tą przekładnię. Zobaczymy, czy ona była wyjmowana, czy ona jest wyczyszczona, czy ona przede wszystkim jest... czy była ruszana? Czy była ruszana, bo śmiem twierdzić, że nie, chociaż wymienianie zaworu drenażu od zewnątrz da się, słuchajcie. Da się, ale nie polecam. Zaraz zobaczymy, jak było w tym przypadku, chociaż tak jak mówię, nie jestem zwolennikiem prowadzenia żadnych dochodzeń, bo to nie o to chodzi, słuchajcie, żeby tu dochodzenia prowadzić. No ale jeżeli to klient mówi, że... bo właśnie, to ważne. W rozmowie przed chwilą przez telefon klient mówi, że on nie grzebał w tym ekspresie. On się nie będzie bawił w grzebanie w tym ekspresie, bo to nie o to chodzi. Więc no ja nie mam, słuchajcie, podstaw nie wierzyć. Więc to serwis tak zrobił. No tam nie wiem czy puszczę, czy będzie słychać to, co klient mówi w słuchawce, czy po prostu to wytnę, czy to wyciąłem. No ale klient generalnie jak zaczął mówić o tym serwisie, ja nie znam nazwy tego serwisu, od razu mówię. Nie pytałem nawet. Nie, jakby ta wiedza nie jest do niczego potrzebna. No ale generalnie już zaczynał się tam rozkręcać, słuchajcie. Różnie z tym bywa. No. Jest też tak ciężko się wypowiadać. Często do mnie, słuchajcie, dzwonicie, pytacie, czy ja polecę jakiś serwis. Generalnie ja nie jestem klientem serwisów ekspresów. Znam parę osób z różnych serwisów, ale ja się staram nie polecać, słuchajcie, bo każdy serwis, w tym ja, ma zadowolonych i niezadowolonych klientów. Każdemu serwisowi zdarzają się wpadki. Mnie też. Nie jestem nieomylny. Więc ja, żeby się za coś, czy za sukcesy, czy za błędy, żeby się pod czymś podpisać, to muszę to robić sam, słuchajcie. No i nie ma innej drogi, no. Dlaczego ja mam ręczyć za kogoś i dlaczego ktoś ma ręczyć za mnie, słuchajcie. Można mieć gorszy dzień. Widzieliście naprawę ostatnią. Naprawdę mi tam nie szło. Mnie tylko bawią zawsze komentarze tu niektórych osób, które twierdzą, że nie znasz się na niczym, nic nie umiesz. Ja bym to zrobił lepiej. To pokaż, czy byś to zrobił lepiej. Nagraj film, pokaż, jak ty to robisz, tylko nie tnij go, bo to jest, słuchajcie, najlepsze. Że większość filmów na YouTubie, nie wszystkie, nie mówię, że wszystkie, bo są twórcy, którzy tego nie robią. To są filmy sukcesu, czyli jak coś mi nie poszło, wytnę to, żeby nikt nie widział. I będzie, że nie było takiego głupiego błędu. Słuchajcie, głupie błędy zdarzają się wszystkim. Bez wyjątku. Jak ktoś twierdzi inaczej, a wy w to wierzycie, no to sorry. Czegoś jeszcze nie wypiąłem? Chyba wszystko, tak patrzę. Patrzcie ze mną. Nie ma więcej wkrętów. Tu wszystko wypięte, tu wszystko wykręcone. Tu się cofa, tu wykręcona. A tu nie ma wkrętu. Czyli wszystko. No to idziemy na drugą stronę. I szukamy, czemu to nie chce wyjść. Tak, te przewody, żeby ich nie zawadzić. O, tu możemy jeszcze sobie wypiąć zawleczkę, żeby nam to nie ciągnęło. Zawleczka, wężyk. Kapnie, bo kapnie, nic się nie stanie. Tu mamy wszystko wyluzowane. To nam nie przeszkadza za specjalnie. O, no i jak się popieści, to wyjdzie. Co tam jeszcze pręży od dołu? A, bo tu jest ta guma, z tego co pamiętam. Ale ona wychodzi razem. To co tu nie chce jeszcze wyjść? O, tu jest fajnie to zrobione wszystko. Wiecie, o.
do wszystkiego piękny dostęp. No najpierw nam musi wyjść dół. Nie da się ukryć. Dobra, wyciągamy. No powiem szczerze, że za czysto to nie było raczej czyszczone, nie wygląda. No sami spójrzcie. Zresztą, co ja tu będę mówił? Słuchajcie, mogło się nasypać. Nie wiem, kiedy ta wymiana była dokonywana. To oczywiście idzie do mycia. Jak tylko znajdę jakiś pojemnik. Na razie tu. I o co chodzi z tym zaworem drenażu? Od razu wam pokażę, zanim to wszystko wyczyszczę. Kółeczko. Ważna rzecz. O co chodzi z tym zaworem drenażu? O to chodzi z tym zaworem drenażu. Jeszcze sobie wypnijmy z tej strony, żeby się dało go wyjąć. O, wypinamy ten wężyk na bok. I tak, zdejmujemy sprężynkę. To idzie do czyszczenia oczywiście. Ja się tu jeszcze zastanawiam. Zadzwonię zaraz do klienta, jeszcze zapytam, kiedy ten zawór drenażu był wymieniany, czy brać za niego odpowiedzialność, czy go wymienić na nowy. Bo tu problem polega na tym, że ten zawór, no tak wam nie pokażę. Cofamy. To ramię powinno być pod spodem. I tak tego nie będę wymieniał w ten sposób, ale chcę wam pokazać jak. O, to powinno być tak. Natomiast on był włożony odwrotnie i on już jest niestety skrzywiony. Co widzę, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja bym raczej optował za tym, żeby ten zawór drenażu wymienić. Zaraz zamówię, więc nie będziemy się z nim szczypać. On jest krzywy. On już raczej jest krzywy. No cóż, poszło. Wycofujemy. Cała impreza rozchodzi się o to, że był złożony w ten sposób. A ten element, jak widać zresztą, on ma taki ślizg tutaj. On służy do tego, żeby to sobie na tej płaszczyźnie pracowało. To wszystko do wyczyszczenia, to do wymiany. Dobra, tu do czyszczenia. A teraz sprawdźmy, jak wygląda sytuacja w przekładni, bo tego jestem ogromnie ciekawy. Co robisz, sceny? I tu oczywiście można sobie teraz przerzucić. Ja to tak zawsze robię. Przerzucam sobie tutaj wszystkie śrubki, ponieważ na tym etapie zostaniemy, bo przed chwilą patrzyłem, słuchajcie, skończyły mi się zawory drenażu. No, wszystko się kiedyś kończy, ale to wiecie, w dzisiejszych czasach zaraz zamawiam, jutro będzie. Ściągamy. Schodzi tak ciężko, jakby nie było ściągane. Brawo ty, zeskoczyło. 3 wkręty, mam nadzieję, że to widać. Nie spadaj. Nie spadamy na podłogę. 1, drugi. I trzeci. Trzeci jest tutaj. Trzeba sobie rozgiąć przewody. O. No i wyciągamy przekładnię. Kuleczka. Słyszeliście? Ja ją widzę. Zawsze o nich zapominam. Tu są już plastikowe na szczęście, więc aż tak się nie odbijają. No, środek przekładni nie był ruszany, słuchajcie. Środek przekładni nie był ruszany, to widać. Po czym? Po pierwsze, to jest nasmarowane, chodzi strasznie ciężko. To jest w ogóle oryginalny smar. Ona nie była rozkręcana, ta przekładnia. Wymieniono zawór drenażu. Prawdopodobnie, sądząc po tym, jak tu jest brudne, to widzicie, to jest oryginalny smar, więc po prostu został wymieniony zawór drenażu. Tu nie było nawet zajrzane. Zamawiam, słuchajcie, zawór drenażu. Przy okazji robię wycenę dla klienta. No i co? I za chwilę dla was to będzie sekunda. Widzicie kontynuację naprawy. Ja oczywiście tu wszystko poczyszczę. Widzimy się za chwilę. Dzień dobry Państwu, mamy części, mamy wszystko. Witam ponownie. Dla was to była chwila. Od razu, słuchajcie, bo już sobie tu kończę czyścić. Także od razu wjeżdżamy na pobocze ekspresu, bo już sobie wyczyściłem przekładnię. Zaraz wam wszystko pokażę. Jeszcze tylko tu zostały takie drobne elementy do wyczyszczenia. Czyli jak już mamy złożyć tu tą przekładnię, no to warto to tutaj wyszczoteczkować, słuchajcie, żeby
następny serwisant, jak to otworzy, to nie mówił tak jak ja, że tu chyba nie było sprzątnięte, chociaż tak jak mówię wielokrotnie, ja dochodzeń, słuchajcie, nie prowadzę. Czasami coś ewidentnie widać, czasami mniej ewidentnie, ale to już wy musicie wyciągać wnioski jako klienci. No bo tak, no bo tak, no bo tak, no bo tak, no bo tak. Słuchajcie, to z widoku. Tu mam, nie wiem czy to będzie widać, już nasmarowane, przygotowane do włożenia, widać jak się błyszczą od smaru. To samo zębateczki, czyli elementy przekładni. Tutaj dwie szpilki, sprężynka chyba przyszła nowa, jeszcze nie wiem. To wszystko jest wyczyszczone, wysmarowane. Umcia, jak to mawiają. Więc słuchajcie, przechodzimy do dostawy części nowych. Bo podjąłem decyzję, ja nie wezmę odpowiedzialności, słuchajcie, za ten zawór drenażu. Nie wezmę za to odpowiedzialności, bo ja już widzę, że on tu jest wykrzywiony trochę. Poza tym nie wiem co to jest za część, to nie jest moja część. Ja nie biorę odpowiedzialności za nie swoje części. Oczywiście te wszystkie części, które zostaną wymienione u mnie zawsze do pokazania co najmniej. A najchętniej jak chcecie to je zabierzcie. Mam mniej elektrośmieci do wywalenia. Dwie rzeczy tutaj mamy z tego co ja się orientuję. Nówka sztuka zawór drenażu i ponieważ to nie jest jakiś wielki koszt, wymienimy w zaparzaczu poza uszczelką główną, wymienimy całą tą szpileczkę, czyli moi drodzy, już wam pokazuję, zamiast się pierniczyć w wymianę, bo to też się zużywa tylko tych uszczelek, wymieńmy całą tą złączkę, tu macie kod, ona przychodzi w komplecie, jak widzicie, z uszczelkami, złączka zaparzacza Expressu Nivona i to jest dokładnie ten element, zaraz go wymontujemy, ale najpierw moi drodzy, zawór drenażu, jak mawiają, i uszczelka. No dobra, czyli najpierw musimy złożyć przekładnię. Tu mam wszystkie potrzebne elementy. I słuchajcie, z ciekawostek, nie znalazłem tej jednej kulki białej. Uważajcie na to naprawdę, bo ja akurat, mówię o tej kuleczce, która zaraz wam pokażę gdzie idzie. W ogóle załóżmy rękawiczki, bo się cały czas, słuchajcie, przyzwyczajam do pracy w rękawiczkach. Już mi nawet nieźle idzie. Niestety tutaj wadą rękawiczek bawełnianych, czy tam jakichś tam materiałowych jest to, że dużo rzeczy się może zaczepić wam o tą rękawiczkę w Expressie, ale z kolei ja nie mogę żadnych gumowych, żadnych takich, bo zaraz mam całe ręce mokre, zaraz mnie skóra cała swędzi rąk. No i tak mam, no po prostu nie lubię. Jeśli już, to w takich. Okej, doktor gotowy. Wracając do tematu, nie mogę znaleźć tej drugiej kulki. Chodzi o kulki, które znajdują się, jeszcze tu nie wyczyściłem, widzicie? Które znajdują się tu i tu, ale mam metalowe. One są dokładnie takie same, więc włożę metalowe, a ta plastikowa się znajdzie. Tylko jeszcze tutaj nie wyczyściłem przekładni. Tu zobaczcie, jest na tip-top, ale no jeszcze ta strona, jak widać, nawet się sypie. Nie będę tego rozpinał, nie ma takiej potrzeby. Tutaj akurat nie ma wielkiego syfu. Więc jedziemy. Jedziemy z gościem. Już na waszych oczach. No tak się to czyści. Pytacie czasami jak to czyścić, czym to czyścić. Szczoteczka, moi drodzy. Jedziemy. Nie ma innej drogi. Mój drogi. I teraz po szczoteczce. Jak już szczoteczką przejechane, to kolejny punkt programu. Ręczniczek papierowy. I też nie ma innej drogi, mój drogi. Tu jeszcze widzę, trochę trzeba przejechać. No i teraz ręczniczek i wycieramy to. No tak to działa. Można sobie to zdemontować, jeśli jest bardzo brudne, wrzucić do jakiejś kąpieli. Ale tutaj akurat, słuchajcie, tragedii nie ma. No i teraz zobaczmy chociażby dla przykładu, gdzie mam ten śmietnik. Jak będzie chodzić, wytrzepać z kurzu. Widzieliście jak to ciężko chodziło. To nam idzie. Niech ja pomyślę. No tak nam idzie. O, zobaczcie. Zero, żadnego problemu. Przy okazji się nasmarowało od tego już nasmarowanego czpienia. Więc to było po prostu przytarte od brudu. No widzicie? Aż wypada. No i dobra, słuchajcie. Składamy wyczyszczone kulki na końcu. No to co? Silniczek. Przewodów nie przytnijcie. Macie tu. Ja wam może nawet przybliżę ten temat teraz. Macie tutaj otwory technologiczne na
przewody. Można je wcisnąć i tak przy składaniu. Tak jak mówię, kuleczki włożę na końcu. Z tego co pamiętam, teraz patrzcie, to ładnie wchodzi. Ale zacznijmy od bolczyków. Bolczyki sobie wstępnie włożyłem tu niepotrzebnie. Bo nie od tej strony się przecież zaczyna. Według mojej przynajmniej praktyki, bo można i od tej strony oczywiście, słuchajcie, zacząć. Ale ja to robię tak. Ja to robię w ten sposób. Każdy robi po swojemu. Jeden tu, drugi tu. Czpień tu. Ale to teraz chodzi. On nam idzie, z tego co pamiętam, czekajcie. Można sobie, słuchajcie, przymierzyć teraz. O. To nam się zamyka w ten sposób. W ten sposób, tak? Jak mamy tu silnik w ten sposób. Czyli chodzi nam o to, żeby kółko było, ja układam je zawsze tak, żeby było w ten sposób. Widzicie, jak ma być nacięcie, spłaszczenie czpienia. Płaszczyzna jakby równa, krawędź równa tego nacięcia ma być do brzegu, więc tak sobie tu ustawiam. O, widzicie? O to chodzi. O to chodzi, żeby było to ustawione właśnie w taki sposób. No i co? I teraz kółeczka. Które gdzie idzie, jak myślicie? Bo ja myślę, że jedno idzie tu. No to wszystko, przypominam, jest już nasmarowane. No to jak to idzie tu, to musi iść tu, nie? Tu trzeba teraz troszeczkę użyć, o. Złożone. Tak ma to wyglądać na ten moment. Teraz kuleczki, tak jak mówiłem, ja nie mogę znaleźć ten jednej plastikowej. Stalowe też się nadadzą. Teraz już delikatnie, bo one się strasznie odbijają. Jedna tu. Druga tu. Teraz poprawiamy tematykę. I zamykamy kopułę. Zamykamy kopułę. No tak jak idzie, tylko czekajcie, odplączemy, nie plączmy przewodów. Odplączemy. Kulki na miejscu, przewody na miejscu. Więc zamykamy temat. Ja wiem, co skrzypiało w tym ekspresie. Ta nienasmarowana przekładnia skrzypiała w tym ekspresie, słuchajcie. Więc no tak to wygląda. Wszystko złożone, wszystko się zgadza. Zanim założycie ten wodzik, to koło zamachowe, koło pasowe, nie wiem jak to nazywacie, napiszcie. No to trzeba tu wkręcić przynajmniej ten jeden wkręt pod koło, bo jak je włożymy, to już tutaj nic nie wkręcimy. Teraz poszukiwany śrubokręt, słuchajcie, jest jun. Jest jun. Zakręcamy bez specjalnej siły, nie na pałę, słuchajcie, bo to wszystko kręcicie w plastiku, pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym, żeby nie poukręcać gwintów, no po prostu o to chodzi. Niestety to są wkręty w plastik, to nie są śruby, więc trzeba na to zwracać uwagę. I tyle. I tyle, i tyle, i tyle. I tyle, i tyle. No i teraz najważniejsza rzecz, tutaj nie zapomnijcie o tym kółku, bo bez niego ani rusz. O, idealnie się zgrało. Tu troszeczkę przyciska. Gdzie jest mój śrubokręcik malutki? Już zginął, nic nie ginie w przyrodzie, słuchajcie. O. Weszło. Jest idealnie, ja tak zawsze ustawiam na start. Trzeba założyć kopułkę, jak już mamy to złożone. Już popełniłem błąd, czy nie? Czy tu nie ma wsówki? Czy tu nie jest na wsówce? Tu nie jest na wsówce. Dobra, nie popełniłem żadnego błędu, bo ten przewód czasami jest tu wsuwany, ale tu widzę, jest to inaczej zorganizowane. Więc okej, więc jest okej. No, beautiful. Beautiful, tą stronę mamy złożoną, tą stronę mamy wyczyszczoną, no to lecimy. Proszę uprzejmie, oto kod nowego zaworu drenażu 676 9602. To jest kod. Ściągamy pieczęcie, nowa sprężynka, nawet nowa guma. Więc wymieniamy wszystko. Pytanie tylko, czy guma jest tej samej długości. A gdzie jest stara guma? Zawsze ta guma przychodzi trochę dłuższa. O, widzicie, o co chodzi.
Jeszcze tak, tutaj tego nie zgubcie, to jest do trzymania, to taka opaska kablowa, nie zgubcie. Już się oddalam, żebyście widzieli, co ja robię, moi drodzy. To jest nowa, to jest stara, ona przychodzi dłuższa. No, lepiej, żeby przyszła dłuższa, niż jakby miała przyjść za krótka, nie? No to co, równaj do małego. I mamy to. I mamy to. To do kosza, to stara, na bok. Jeszcze ją wyrównać, bo się krzywo ucięła, żeby było ładnie. O. No i z powrotem ją tutaj na podstawę. Dobra, załóżmy zawór, to nowy. I od razu wam zaznaczam, pamiętajcie, ja teraz to naprawdę zbliżę ile mogę. Jak wkładacie zawór, on wchodzi tak. On wchodzi tak, tu sobie go trzeba oczywiście porozsuwać. On wchodzi tak. On wchodzi tak i to nie na wierzch, tu jest taki charakterystyczny prostokącik, tylko na dół. To jest suwak, to jest ślizgacz, jak zwał, tak zwał. I teraz to wszystko trzeba tu wcelować, tu jeszcze oczywiście trzeba otworzyć. No widzicie, jak ja to wpasowuję. O, tak ma to wyglądać. To jest ta różnica, tu jest włożone dobrze, jeszcze włożymy za chwilę sprężynę. A tu było włożone źle, bo było włożone o tak. Widzicie różnicę? Bo ja widzę. No i teraz co? To złożone, to złożone, to złożone. To teraz jeszcze nowa sprężynka. Ona musi wejść tu. Ja już tu mam taką metodę, że zaczynam od tej strony, potem się cofam, bo mi nie wyszło. O, zaczynam od tej strony. I wskakuję. Można sprawdzić, czy to chodzi dobrze w ten sposób. Chodzi dobrze. Tak właśnie pracuje zawór drenażu. Czyli tu mamy starą część i tu mamy starą część. I to w tej chwili mamy praktycznie rzecz ujmując złożone. Teraz trzeba tylko dobrze tutaj się pobawić kablami. Na pewno trzeba włożyć tu wężyk, który to wchodzi nam do zaworu. Tak? Stara uszczelka out. Już idziemy po nowe uszczelki, słuchajcie. Nowe uszczeleczki. Już szukam nowych uszczeleczek. Tu jakieś cybanty to niepotrzebne. Już szukam nowych uszczeleczek. Jest jedna. Ta tu. Z tego co ja dobrze pamiętam, to idzie... Jak to idzie, słuchajcie? No tam idzie do zaworu. A tu idzie... Tak. No jakoś tak, no będziemy mogli to przekręcić później. Zawleczka. Sztuk jedna. Chodzi nam tu. Siedzi. Jak to szło? No tak, i tu pójdzie do góry. Dobra, to jeszcze póki mamy na wierzchu, bo nie pamiętam, czy to wyszło z uszczelką, sprawdźmy. Dobra. Składamy. Czyli trzeba złożyć teraz ten cały spód. Czyli tu już wam pokazuję. Tu mamy tą gumę. Ją trzeba złożyć po myciu do tak zwanej kupy, brzydko mówiąc. Jak to tam idzie nam? Jakoś tak chyba, nie? Jakoś tak. O, jakoś tak. Jakoś tak. O, jakoś takoś, nie? Coś takiego. Tu jeszcze coś nie wyszło. O. No to się nie da źle złożyć. Znaczy wiecie, wszystko się, słuchajcie, da. No i to idzie nam ewidentnie tu. O. Dobrze tu nałóżcie tą gumę, żeby naszła. To się wszystko tu musi, słuchajcie, zgrać. Tu nie ma innej drogi. Mój drogi. I to idzie nam bardziej w tą stronę chyba. Tak bym obstawiał, żeby nie plątać przewodów. Czyli ty nam schodzisz tu. Jeszcze to rozepnijmy, żeby się nie plątało. O, coś takiego bym składał, słuchajcie. O, coś takiego. I najważniejsza rzecz, o tym to już nie możecie zapomnieć, bo ostatnio nawet ktoś z was w komentarzu o tym pisał. Ten element, wodzik, on musi wam przy takim ustawieniu kół być centralnie jakby tyłem do sprężyny. Poprawili to w tych modelach, wcześniej był takie inne to kółko było, ono ciągle spadało przy zakładaniu, tutaj się to never gonna happen.
No i układamy, słuchajcie. Za chwilę będziemy podłączać. Tu, żeby nic nie przygnieść. Dobra, jeszcze tak, te przewody. A gdzie jest reszta przewodów? Tu, dobra, mamy to. Mamy to. Tu nic nie możecie przyciąć, nic nie możecie szarpnąć, nie złamcie nic na zaworze ceramicznym, bo to będzie bardzo przykre doświadczenie, słuchajcie. Przy okazji można sobie od razu wyciągnąć te elementy na zewnątrz, żeby potem nie było szukania. No i teraz co? Idziemy na drugą stronę. Bo co nam pozostaje? Ja już troszeczkę oddalę. Tu cała zabawa z tej strony skończona. Teraz trzeba się tu wcelować. Jeszcze ten wężyk, który tu wylazł. To jeszcze wracam, bo wam nie pokazałem. Ten wężyk tu, bo on będzie szedł tu. Też o nim nie zapomnijcie, to jest spust z zaworu. Będzie wam się lała woda do ekspresu. No i tutaj to już jest celowanko. Ja sobie spojrzę jeszcze z tej strony. Celujemy. O, weszło jak nigdy. Weszło, słuchajcie, jak nigdy. Weszło jak nigdy. Dobra, tu sobie zaraz się zajmiemy tą stroną. Teraz lecimy, słuchajcie, z czarnymi wkrętami. Weźmy ich tu parę. Weźmy ich tu parę. No i co? I kręcimy. I kręcimy. I tu też przypominam Państwu, że kręcimy w plastiku. Więc najlepiej, ja to dzisiaj pokazuję, ja to robię często wkrętarką, ale dzisiaj pokazuję to tak, jak wy powinniście to robić, czyli nie używajcie wkrętarki. Jeden ruch w lewo, potem w prawo, żeby złapało na starym gwincie, żeby nie tworzyć nowego gwintu w plastiku. Wiem, zwracaliście mi na to jakiś czas temu uwagę, więc i ja zwracam uwagę na to wszystkim, bo jednak to jest plastik, każde wkręcanie, wykręcanie zużywa te gwinty. No taka jest prawda, taka to jest konstrukcja, nie jest tutaj stosowany żaden myk pod tytułem jakieś śruby, to wszystko są wkręty do plastiku i takie trzeba traktować, moi mili. Do tyłu i do przodu i nie na siłę, czuć jak ten wkręt łapie i to jest ten moment, kiedy kończymy kręcić, tu nic nie musi być na pałę dokręcane, słuchajcie. Dobrze jest jeszcze sobie wcześniej namagnesować wkrętak, no ale ja tego nie zrobiłem, więc działamy na tym, co mamy. No nie będę teraz, słuchajcie, czekał, aż mi się wkrętak namagnesuje. I tak wygląda dobrze włożony drenaż. Specjalnie tu na niego jest skierowany teraz wzrok kamery. Czekajcie, światła. Jeszcze tu. No i potem to zostaje już tylko... Potem to zostaje już tylko co? Gdzie ta śrubka była? Tu. Potem zostaje już tylko klapka, ale z klapką to się jeszcze wstrzymamy. Chociaż właściwie nie wiem po co. No i jedziemy. I jedziemy. Czemu to przeskakuje mi? A, bo to już się dokręciło, a ja tu próbuję na hama jeszcze dokręcać. Czy wszystkie wkręty? Obserwujcie ze mną. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu nie ma. Tu jeszcze jeden. Tu jeszcze jeden, słuchajcie. Wpadło do tacki. Wyjmiemy. Nic się nie dzieje. Specjalnie sobie, słuchajcie, tej tacki nie wyciągam, jak kręcę te wkręty, bo czasami właśnie wpadnie, to wiadomo gdzie szukać. Do tyłu i do przodu. Wygląda, że wszystko. To załóżmy od razu klapkę, bo w sumie na co tu czekać. Też jest umyta, wyczyszczona i kolejne czarne wkręty. I łapiemy, powiedzmy, od dołu. No weź. Do tyłu. Czuć jak wskakuje ten wkręt. Do następnego. Powkładajmy sobie te wkręty po prostu palcami. Czarny. Czarny. I teraz podokręcajmy. O, tak będzie chyba najprościej, słuchajcie. Słychać było nawet jak wskoczył, nie? Nie, już pot po czole płynie. Muszę tu jakiś cichy wiatrak sobie kupić. Bo mam, ale on cichy to był tylko w tytule aukcji na Allegro, słuchajcie.
Dobra, ile nam jeszcze zostało? Jeden wkręcik. Jeden wkręcik, odmęcik. No czemu nie chcesz wejść? Tak chcesz, żebym cię przykręcił, dobra. Widzicie, jak już ta rękawiczka wygląda od zaczepiania o te wkręty? Właśnie tego nie lubię, słuchajcie. No ale co poradzisz? No co poradzisz? Wszystko? Jeszcze tu jeden. Wiecie, to się nic nie stanie, jak o jednym zapomnicie, ale... No ale to głupio wygląda, nie? Skoro był, to niech nadal będzie, nie? Czy nie? Jak sądzicie? Dobra. Co zrobiłem w tak zwanym międzyczasie? Słuchajcie, jak to sobie wszystko czekało na części. Wyczyściłem młynek, jeszcze nie skręcałem, ale młynek to jest rzecz wtórna. Co nam zostało? No co, przed testami tego ekspresu, czy ten dźwięk się poprawił, to znaczy tak, przede wszystkim zostało nam podłączenie tego elementu. Ten wężyk podłączam. Bardzo delikatnie uważajcie tutaj, bo to jest bardzo delikatny jest ten czpień. Żebyście go nie złamali, bo wtedy się robi problem, trzeba rzeźbić albo kupować przekładnię jakąś używaną, żeby to odzyskać. No i nie zapomnijmy o tym elemencie, nowa uszczelka. Bo na pewno nam się kawa nie zrobi, jak nie podłączymy wody do przekładni, która to między innymi jest odpowiedzialna za robienie kawusi. Cyk, pyk, cyk, pyk, cyk, pyk, cyk, pyk, wciskamy. Wciskamy. Zawleczka. Zawsze sprawdźcie. No wygląda na to, że jest ok. Zasilanie. Tego odwrotnie nie podłączycie, to też warto pokazać. Tutaj są profilowane wtyczki, to się jakoś nazywa. No w każdym razie źle tego nie podłączycie. No i jeszcze nam zostaje ten element, słuchajcie. Ten element, czyli tutaj ta prowadnica wężoida. Dobra, słuchajcie, spojrzałem sobie, jak to idzie. Dobrze to zakładałem, bo tutaj mnie trochę zmyliło, ale przecież tu jeszcze idzie wężyk, słuchajcie, idzie wężyk od czego? Od zbiornika na wodę, od pokrywy, od bocznego boczku, jak mawiają górale. Czyli teraz tak, to idzie nam tu, to idzie nam tu. Na razie taki cable management na szybko, bo to jest trzymane nam przez to. Tutaj idzie wiązka. Teraz trzeba znaleźć wąski kombinerek. Czy wy coś widzicie? Coś tam widzicie. Trzeba powyciągać z powrotem te przepusty kablowe. Najpierw trzeba nimi ucelować i wyciągnąć tędy. No i co? To gdzieś tu. Słuchajcie, jak to ułożycie, to już wasza sprawa. Grunt, żeby się nie telepotało. Tak nie może być. To prędzej było jakoś tak. No i już ucieka. Patrzcie, jakie złośliwe bydle. Tu gdzieś to. Zaplatamy. No proszę cię, zapleć się. Zaraz to ułożymy. Wiecie, to też ja wam przypominam, bo znam takie teorie, że w ekspresie nie powinno być śladu wizyty serwisu. Dlaczego? Przecież większość serwisów nawet stawia swoje pieczątki. To nie o to chodzi. O. Ja bym to zrobił tak. Ułożył to tak, żeby tu do pompy nie dotykało. No i zobaczymy, no słuchajcie, wszystko jest do ustalenia jeszcze. Pompa sobie tu wibruje, więc tego nie dotyka, dobra. To mamy wpięte, wężyk mamy wpięty, przekładnię mamy złożoną. No to co? Gdzie jest boczuś? Gdzie jest zboczuś? Zastanawiałem się jeszcze nad wymianą tego zaworu, słuchajcie, zwrotnego, ale zobaczymy. Zobaczymy. Odpalimy go, odkamienię go, żeby go odpalić. Trzeba się oblać, to normalka. Mi się wydaje, że ten wężyk tędy idzie, ale zaraz się dowiemy. Teraz ekspres na tą stronę.
oddalamy. Na potrzeby testów, słuchajcie, wychodziło do góry, to musi wejść do dołu, no nie tak? No tak. Na logikę tak, bez rękawiczki najlepiej, słuchajcie. Tylko pytanie, czy właśnie teraz mi te wężyki nie przeszkadzają? No nie, nie powinny. Nie powinny, tu się wszystko ładnie prawie że zgrywa, z naciskiem na prawie że. Może tak zróbmy. O. O, weszło. Teraz ładnie weszło. Teraz oczywiście tak, przede wszystkim sucho musi być. No bo nie ma innej drogi. Ręce suche. Teraz tak. Tu był magnesik, pamiętacie? On był nie tu, tylko on był tu. Wykręcamy śrubkę z głowicy. Wykręcanie w drugą stronę, czyli abyście widzieli, co ja robię mniej więcej. Bit, nie powiem wam numeru. Taki, co pasuje, słuchajcie. No i wio. Po prostu wymieniamy uszczelkę głowicy, sitko przy okazji myjemy. Ale tak jak mówię, ten zaparzacz jeszcze będzie czyszczony. Na razie chcę mu puścić sekcję odkamieniania i o. Widzicie? Jest co czyścić. No to psiku go od razu. Niech namaka. A my w tym czasie, tak, jeszcze uszczelka biała. Ja mam czarne, od razu mówię. No nie widzicie, co robię, więc uwaga. Lecimy z tematem. Albo wiecie co? Zróbmy pauzę, a ja przy okazji umyję ten zaparzacz. Kilkanaście minut później jestem. Wszystko wyczyszczone. Na razie rękawiczki odkładam, bo to mokra robota teraz będzie. Uszczelka to do zaworu drenażu na pamiątkę dla klienta. Mamy śrubuńkę. Trochę tu posprzątać, trochę wytrzeć, bo się narobiło bałaganu. Zaparzacz praktycznie jak nowy, słuchajcie, o ile on nie jest nowy. No. Tak jak wam wspominałem na początku, klient zeznawał, że był wymieniony zaparzacz i zawór drenażu, który został założony odwrotnie w jakimś serwisie. Gratulation. Ale dobra. Nie mnie orzekać. Uszczelka Nivona, tak się prezentuje, nówka sztuka. To jest nówka sztuka, jeszcze sprawdźmy, czy się nic nie zapałętało. No nie no, nówka sztuka, mięciutka. Czy ona się różni od tej? No nie różni się, słuchajcie, to jest to samo. To jest to samo, no tylko nowa, stara. Uszczelka wargowa, więc zakładamy. Na razie tego zaparzacza nie smaruję. Pamiętajcie, że producent nie zakłada smarowania tego zaparzacza. Nie znajdziecie o smarowaniu zaparzacza Nivona w instrukcji. Z tego, co ja się przynajmniej orientuję. A chyba się orientuję trochę. Ale mogę się mylić, w co wątpię akurat w tym przypadku, słuchajcie. No. I zaraz tutaj trzepniemy mojej kawusi z tego ekspresu. Żebyście nie mówili, robię ekspresy, a nie piję z nich kawy. No to zaraz po nią pójdę, po czerwieninkę. Ale to o kawie to za chwilę. Na pewno będę musiał przynieść wody. Na pewno będę musiał odkamienić ekspres. Więc zaraz to czynimy. O, na razie to mój ulubiony kluczyk, który naprawdę jest ze mną już tyle lat. Niezawodny. To by nie gadać. Dobrze bita nie zostawiać, słuchajcie, w ekspresie. Jedyne co, to właśnie ten magnesik mi tu przestał działać. O, niestety. No ale nic nie jest wieczne, słuchajcie. Zaparzacz. Jeszcze nam zostało co? Końcóweczka i na tym finito, słuchajcie, tej roboty. Przynajmniej na ten moment. Teraz pora na odkamienianie. Tu macie śrubkę. Należy ją wykręcić, słuchajcie. Nie da się inaczej tego wyjąć niż wykręcić. Czy tu jest pojedyncza? Z tego co pamiętam, tak. Wyciągamy. Stara złączka. Nowa złączka. Z dwiema uszczelkami. Oj właśnie!
stara złączka zaraz. Mamy dwie uszczelki, one są identyko, więc jakby problemu, gdzie którą założyć, nie ma specjalnego. Czyli jedna uszczelka tu. Pyk. Mamy to. I druga na dziubaska. I również to mamy. No i analogicznie można sobie nawet tą śrubeczkę tutaj wyciągnąć. Wkręt. Nauczę się kiedyś, obiecuję. Wkręcić trochę tu, żeby nam nie uciekał. A tu nam akurat wchodzi luźno. No i w to miejsce, z którego dokładnie to wyciągnęliśmy, to teraz dokładnie to samo miejsce należy to wkręcić, słuchajcie. Też z wyczuciem, nie na pałę. O, sprawdzamy, czy jest ok. Nic się tu nie blokuje, wszystko chodzi dobrze. Nowa uszczelka dobrze trzyma. No to na razie bez żadnego smarowania, to na końcu. Wkładamy zaparzacz. On przy moim ustawieniu, słuchajcie, powinien wejść bez najmniejszego problemu, bez włączania ekspresu, ale dobrze jest włączyć ekspres bez zaparzacza. Spróbujmy. Brak zaparzacza. No to robimy małego oszukańca, żeby sprawdzić, czy wszystko jest dobrze ustawione. To potrzebuję innego śrubokręta i potrzebuję latarki. Już wam mówię, o co chodzi. Tu jest taki mikroswitch. Widać go tam? Nie widać go, nie widzicie go, ale zaraz go zobaczycie. Tam, tam w tej dziurce wystaje kawałek białego mikroswitcha. Ten mikroswitch jest wciskany przez ten element. Teraz wam nie pokażę, bo zaparzacz musi dotknąć wnętrza, żeby się odblokował ten element. Jak ja go sztucznie docisnę, to zaparzacz powinien, znaczy ekspres powinien pomyśleć, że ma zaparzacz. O właśnie. Ustawił się, czyli jest ok, a zaparzacz nam nie ma szans teraz nie wjechać. Dobra, patrzcie na ekran. No i teraz jest, zamknij pokrywę, to po pierwsze. O, chyba się udało. Co on tam płacze? Nagrzewanie systemu. To już podstawiamy coś pod ekspres. No i zobaczmy. Taka industrialna jest teraz, słuchajcie, ta niwona, taka wiecie, rozebrana. Tutaj widać zaciski, no ale dobra, jesteśmy gotowi do wyłączenia w każdej chwili. Działa! Od pierwszego strzału! Ale odbił. Dosyp ziarna, ok? No dobra, słuchajcie, to ja teraz rozpoczynam żmudną procedurę odkamieniania i widzimy się zaraz po niej, czyli... No i słuchajcie, na żywym organizmie odkamieniony, wyczyszczony, zadbany. Co on tu świeci? Odkamienianie systemu. Wychodzimy z menu. Dosyp ziarna kawy. Zrywam pieczęcie, słuchajcie, dziduni. Tą kawę i inne możecie, jak już wiecie, kupić u mnie. Piszcie maila kawa@coffeedoctor.pl. To jest kawka wypalana 20 lutego, czyli ponad miesiąc temu, bo dzisiaj już kwiecień. Zrywamy, słuchajcie, pieczęcie. Pierwsze wąchnięcie. Tak te ziarenka wyglądają, bo często o to pytacie. No to czemu mam wam nie pokazać? Tu jest 90% akurat. Słuchajcie, robusty. 10% arabiki. Chyba to widać nawet, która jest która. Do młyneczka. Pierwszą oczywiście wstrzymamy, bo pierwsza kawa będzie jeszcze z tym, co siedzi w młynku. Stój tu dumnie, bo warto. No to słuchajcie, świeżo po zrobieniu wszystkiego, to tak, tylko ja bym chciał, żeby ta kawa była mocna. Pierwsza i tak idzie w śmieć. 5 ziarenek. Ale i tak ją zapaszmy. No to popatrzmy. Myszka out.
Nasmarować uszczelki trzeba, ale... Ja już szykuję do przetarcia filiżanki. Przy okazji zobaczymy, jak fusy wyglądają, słuchajcie. Jak ten młynek jest ustawiony, bo klient o ustawienie młynka również prosił. No ale spójrzcie. Pierwsza kawa, pierwszy strzał po przeglądzie. To jeszcze na pewno nie jest to, choć już pachnie robuchą. Wycieramy, bo następną będę, słuchajcie, pił. Skrzypi ten zaparzacz, zaparzacze, niwony skrzypią. Musicie z tym żyć. Fusy z pierwszej kawy wyglądają w sposób następujący. Słuchajcie, widać coś? Najpierw ja spojrzę. No, wyglądają całkiem nieźle. Rozpadły się co prawda, bo z dużej wysokości spadły. Nie przejmujcie się takimi rzeczami. Mam nadzieję, że widać. Czy wziąłbym drobniej? Chyba nie, słuchajcie. Może delikatnie. No to zróbmy jeszcze na troszeczkę drobniej. Opróżnij tacki, pomoczyłem blaszki. Udało się, moi mili, udało się. Czyli na czym to stanęło? Że bierzemy na trochę drobniej. No to jeszcze raz. Zabraknie nam kawy. Niech on tutaj sobie działa. Koniecznie trzeba tą uszczelkę nasmarować. Zaraz to zrobię. Chociaż zaparzacz jeszcze będzie opłukiwany, ale to mu na pewno nie zaszkodzi. Jakby w filiżankę terował, to by było dobrze. Trochę smaru. Już jest zupa, ale dopiero teraz to jest ze smarem. Dopiero teraz, słuchajcie, robimy crème de la crème, czyli jak działa wyregulowany ekspres, ale jeszcze najpierw zaparzacz. Tu mam smar. Troszkę wysmarować. Ja go jeszcze oczywiście tutaj oporządzę. Na razie tak na szybko, żeby wam zademonstrować kawusie. No i teraz się patrzcie, co się będzie działo. Ja bym chciał trochę więcej tej wody. Zawsze się mylę, bo mam wrażenie, że tymi pierwszymi dyszami będzie leciała kawa, a ona w niwonie leci tymi tylnymi. Nie widzę, ile jest. 50? Coś takiego. I spójrzcie, co tu się parzy. W ogóle wezmę więcej, a zatrzymam. Ja nie mam więcej pytań, słuchajcie. Przyjrzyjcie się sami. W tej chwili jest sama krema. No, czy trzeba tutaj coś więcej mówić? Ja myślę, że nie. Macie tutaj kawkę. Macie tutaj jaka to jest kawka. 90% robusty, 10% arabiki, kawa @coffeedoctor.pl. Tam wszelkie informacje i dotyczące cen, i dotyczące zamówień. Zapraszam Państwa. Słuchajcie, Niwona 930 gotowa. Zaparzacz już tak nie chrupie. Zróbmy jeszcze w międzyczasie jedną kawusię. A co? A go. Zróbmy w międzyczasie jeszcze jedną kawusię. Ja wam będę opowiadał o tym, że zapraszam was na social media. Facebook, grupa na Facebooku, rady, porady. To tam, słuchajcie. Tam sobie pomagamy. 5000 osób, wielu serwisantów. Jak ja nie mogę, to inni mogą. Słuchajcie, nie dzwońcie, nie piszcie do mnie bezpośrednio o porady, bo nie mam na to czasu. Poza tym przypominam wam, ekspresy diagnozuje się w łapkach, tak jak ten, nie? Słuchając opowieści i podpowiadając, bo to jest wtedy loteria. TikTok, tam krótkie filmiki z poradami, z różnymi ciekawostkami. Grupa na Facebooku, profil na Facebooku. Instagram również, Coffee Doctor. Szukajcie, wpadajcie, lajkujcie. Kawy, mówiłem,
Discord. Za wsparcie kanału na YouTubie, macie link w opisie filmu, dostajecie dostęp do serwera Discord. Tam mamy m.in. dział porady techniczne, dział tematy serwisowe, tam pomagamy sobie na bieżąco. Tam jest możliwość pokazania czegoś na wideo, na kamerce. Bardzo fajne narzędzie. Jest to jednak coś dodatkowego, więc ono jest za najwyższy poziom wsparcia na Facebooku. Wszystkie informacje macie w linku w opisie filmu. Tyle, moi mili. Fajna ta Nivona 930. Ze starym jeszcze zaparzaczem, ze starym typem zaparzacza, ale sprawuje się. No niestety, widzieliście. Według zeznań klienta, to będę zawsze zaznaczał, bo to ja nie byłem tego świadkiem i nie będę też prowadził dochodzeń. Ten ekspres trafił z innego serwisu, dokładnie na usterkę, że był głośny. Wymienili zaparzacz, wymienili zawór drenażu, do przekładni nie zajrzeli, zawór drenażu założyli odwrotnie. Bywa, słuchajcie. Nie mnie oceniać, ale tak być nie powinno. Miłej soboty Państwu życzę, zapraszam do wszystkich tych sociali i wszystkich tych punktów, które wymieniłem. Idzie wiosna, przyszła wiosna, robi się ciepło, chociaż w nocy ma być zimno, przynajmniej wtedy, kiedy ja to nagrywam, czyli w środku tygodnia. Miłej soboty, miłej niedzieli, miłego weekendu, widzimy się wkrótce, trzymajcie się, mówił do Was Bartek, pozdrawiam Was, kanał Coffee Doctor. Yo!